Nazywam się Joanna Lamparska, piszę książki i robię programy o tajemnicach historii, a dzisiaj w Dolnośląskich Tajemnicach zabieram Was na samo dno piekła, w jedno z najstraszniejszych miejsc na świecie. Jesteśmy w Górach Sowich, gdzie w czasie II wojny światowej Niemcy drążyli potężne podziemne kompleksy. Dzisiaj po raz pierwszy dopowiemy historię pewnego mężczyzny, który pod koniec II wojny światowej w jednym z domów na terenie Gór Sowich ukrywa się w piwnicy, zamknięty w skrzyni na ziemniaki. Tak naprawdę ta historia zaczyna się od piwa. Kilka lat temu na Dolny Śląsk przyjeżdża amerykański dziennikarz żydowskiego pochodzenia. Nazywa się Menachem Kaiser i chce pisać książkę o dolnośląskich eksploratorach. Właśnie przy piwie po raz pierwszy wyłapuje w dyskusji polskich poszukiwaczy nazwisko Kaiser. Mówi: Kaiser? Ja się nazywam Kaiser. Kim jest Kaiser, o którym mówicie? Poszukiwacze opowiadają o najsłynniejszym, najbardziej znanym więźniu obozu Gross-Rosen, o Abramie Kaiserze, który napisał książkę Za drutami śmierci. W tej książce opisuje swoją ciężką pracę w tych górach przy drążeniu podziemi. Powstało 7 kompleksów. 3 z nich, Włodarz, Rzeczka i Osówka, są dzisiaj udostępnione do zwiedzania. Then we went to Osówka and I saw the gift shop. I was looking for Joanna Lamparska's books. I saw Joanna Lamparska's books, and then right on top of Joanna Lamparska's book was Abram Kaiser's book. And I bought it as a souvenir. And, I didn't think I couldn't read it, it was in Polish, but I just bought it. I thought it'd be interesting. And then that night, I couldn't really fall asleep in Wrocław, and I opened the book and I saw there was an introduction. And the first sentence, even I could read it, even though it was in Polish. It said, Abram Kaiser was born in 1914 in Będzin. And if he was born in Będzin, which is right next to where my family is from, then maybe he was related. So I took the preface and I scanned it with my phone and I uploaded it to Google and I translated it. And I was able to build a family tree, and that was the night I realized that my grandfather and Abraham were first cousins. W czasie II wojny światowej w Eulengebirge, czyli w Górach Sowich, Niemcy prowadzą projekt o kryptonimie Riese, czyli olbrzym. Tutaj budują potężne podziemne kompleksy. Budują je oczywiście rękoma najpierw robotników przymusowych, a potem więźniów Gross-Rosen. Powstają potężne podziemia, z których część dzisiaj jest udostępniona do zwiedzania, a te tunele, które teraz widzicie, są znacznie wcześniejsze, ale widać tutaj, jak te góry są podziurawione. Przez Arbeitslager Riese przeszło około 13 000 więźniów. Wszyscy byli Żydami pochodzącymi z wielu europejskich państw. Ludzie ci nie tylko drążyli sztolnie, pracowali również przy ścinaniu drzew, budowali drogi i mosty. Wiadomo, że pomiędzy 26 grudnia 1944 roku a 25 stycznia 1945 roku znajdował się tu oddział 853 SS-manów, co stanowiło 1/5 ówczesnej załogi Gross-Rosen. Warunki pracy więźniów są potworne. Nie mają żadnych ciepłych ubrań, nie mają co włożyć na nogi. Jeszcze do tego w Górach Sowich zima, a nawet jesień potrafi być bardzo ostra, temperatury są bardzo niskie, a w obozowym szpitalu po prostu brakuje jakichkolwiek leków. Abram bądź Abraham Kaiser jest dla badaczy Gór Sowich wyjątkową postacią, dlatego że jako jeden z nielicznych przeżył to straszliwe piekło. Widział, jak wyglądała budowa i co więcej, opisał je po wojnie.
Kaiser urodził się w Będzinie, ale razem z rodziną przeniósł się do Łodzi. W czasie II wojny światowej jego żona i 12-letni synek zginęli w komorze gazowej w Oświęcimiu, o czym opowiedział mu tutaj, w Głuszycy, jeden z więźniów, którzy zostali tutaj przywiezieni do obozu Gross-Rosen, żeby drążyć podziemne hale. W 1944 roku Gross-Rosen rozrosło się już do potężnych rozmiarów. To jest imperium małych piekieł, które składa się również z drobnych filii. Jedna z takich filii znajduje się tutaj, czyli w zimnej wodzie, Kaltwasser. Dzisiaj to część Głuszycy. Tu właśnie zostaje przywieziony Kaiser. Potem przez chwilę jest w Kolcach, w tamtejszym szpitalu. Te straszne warunki opisuje na malutkich karteczkach, może nie papieru, worków na przykład, które podlepia w latrynach po to, żeby zachować jakikolwiek ślad po tym, co tutaj przeżył. Kaiser dowiaduje się o śmierci żony i dziecka, jest kompletnie załamany, tym bardziej, że kolega, który mu o tym powiedział, był członkiem Sonderkommando, osobiście odprowadził ich do krematorium. Kaiser postanawia uciec. Wiosną 1945 roku Kaiser podejmuje próbę ucieczki, udaje się. Cała wioska była pogrążona we śnie i tonęła w gęstej mgle. Nigdzie nie było widać żadnego światła. Zacząłem żałować, że uciekłem. Byłem zupełnie zrezygnowany. Szansa ocalenia równała się zeru. Bezwiednie i zupełnie przypadkowo minąłem jakieś obejście i wszedłem do sieni. Schroniłem się za drzwiami przed dokuczliwym wiatrem i stałem tam długo otępiały, zobojętniały, nie mając najmniejszego pojęcia, co czynić dalej. Kaiser dociera do tego budynku, to dzisiaj Głuszyca, ulica Gdańska 5, w którym do 1945 roku mieści się zajazd, rodzaj karczmy. Ten budynek wygląda bardzo podobnie, zresztą został kawałek ganku z tamtego czasu. Nie zdawałem sobie nawet sprawy z beznadziejności sytuacji. Ostrożnie wychyliłem głowę i ujrzałem przed sobą kobietę z dzbankiem w ręku. Stała o jakieś 5 kroków ode mnie. Na mój widok wypuściła dzbanek z ręki, zakrywając dłońmi twarz. Jej przerażenie przywróciło mnie do równowagi. Kobieta, którą tego wieczora spotkał tutaj Kaiser, nazywała się Gertrud Fröhling i była uciekinierką z Wrocławia. Miała 5 dzieci. Ze względu na oblężenie miasta przyjechała tutaj do swojego ojca. Ona była przerażona, ale pokazała mu skrzynkę po ziemniakach. Powiedziała, że ma się tam ukryć. Nie wolno mu się odzywać i przyniosła mu mały taboret, żeby w nocy, kiedy nikt nie słyszy, mógł z tej skrzyni wychodzić i na chwilę rozprostować nogi. Gertrud się boi, bo w każdej chwili mogą przyjść esesmani i oskarżyć ją o to, że ukrywa uciekiniera z lagru, do tego Żyda. Boi się również sam Kaiser, ponieważ w każdej chwili może stracić życie. Wyobraźcie to sobie, on całymi dniami siedzi w skrzyni na ziemniaki, w piwnicy i usiłuje nauczyć się rozpoznawać kroki ludzi, którzy do tej piwnicy schodzą. Kroki Gertrud są mu znane, ale czasem przychodzi ktoś inny i on zastanawia się. Taki rodzaj kroków być może to ktoś potężny, ten rodzaj kroków być może ktoś znacznie lżejszy. Codziennie do piwnicy schodzili różni ludzie po wodę. Stała tu pompa. Od czasu do czasu ktoś zanucił piosenkę. Przez szpary w skrzyni obserwowałem nastający świt i zapadający zmierzch. Pewnego dnia Kaiser słyszy kroki, których nie zna. Zbliżają się do piwnicy. Słyszy je coraz bliżej skrzyni. Myśli sobie, to koniec, znaleźli mnie. Już nie żyję. Skrzynia zostaje otwarta i nagle Kaiser patrzy na twarz radzieckiego żołnierza. I tamten mówi, jesteś wolny.
Abraham Kaiser, podobnie jak każdy więzień Gross Rosen, marzy codziennie o tej chwili, w której odzyska wolność. Będzie mógł wyjść na świeże powietrze, nareszcie zje coś dobrego albo chociażby się umyje. Ale w momencie, w którym siedzący w skrzyni na ziemniaki Abraham patrzy na twarz radzieckiego żołnierza, tak naprawdę nie czuje nic, nie potrafi się cieszyć. Pierwszą rzeczą, o której myśli, jest Gertrud, Niemka, która mu tak pomogła. Zaczyna jej szukać, rozmawiają. Ona pożycza mu rower i dzięki temu może pojechać do podobozu, w którym był uwięziony i zabrać te swoje zapiski, dzięki którym powstanie potem książka Za drutami śmierci. Cmentarz ofiar faszyzmu w Kolcach, tam gdzie przebywał również Abraham Kaiser. Do tej pory ta historia urywała się w tym momencie. 45 rok, Abraham Kaiser jest wolny, Gertrud Freleng gdzieś tam wyjeżdża. W końcu powstaje ta znana książka. Ale co dalej? A okazuje się, że dalej jest najciekawiej. Pod koniec lat 90. Gertrud udzieliła wywiadu niemieckiemu dziennikarzowi, w którym wspominała Kaisera i mówiła, że codziennie rano schodziła do piwnicy, żeby zapytać, uwaga, jak się panu spało, i przynosiła mu coś do jedzenia. I tak naprawdę nie wiemy nic więcej. Trudno powiedzieć, gdzie są zapiski Kaisera, gdzie jest oryginał jego pamiętników, wspomnień, ale pamiętamy, że na naszej drodze pojawił się kilka lat temu człowiek, który nazywa się Menachem Kaiser, czyli ma to samo nazwisko, dzięki któremu udało się poznać dalsze losy Abrahama. Abraham i Gertrud zakochali się w sobie. I visited Abraham's grave in Israel, so I got to know him. And one of the nephews, while he was talking, he's like, we actually submitted the woman who saved them for the righteous among the Gentiles to Yad Vashem. Sprawiedliwe wśród narodów świata to jest najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Kapituła Instytutu Pamięci Yad Vashem przyznaje to wyróżnienie tym osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów podczas II wojny światowej. Na medalu jest pochodzący z Talmudu napis: kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. So I contacted Yad Vashem, and after a few months they sent me the file. And it was all about this woman whose name was Gertrude Froelich. And, they submitted all this evidence. And on the application was the phone number. But it was 25 years old. But I asked a friend of mine who lives in Berlin to call the number. And a man answered named Alexander. And so Alexander was Gertrude's son. So I called him up and he said, not only am I still around, my two sisters are. And so then the next year, I flew to Germany to meet the three of them, who all remembered Abraham. They had very, very clear memories of him. So that's how I met that family. When you read the book, when you read Abraham Kaiser's memoir, it ends very abruptly. A Soviet soldier comes downstairs and opens the box, and then he walks outside and he collects some peas, and then it's over, and that's it. But he didn't move to Israel until 1947 or maybe 1948. So I never knew what happened during those 2 years. It was always sort of a mystery. And then when I met Gertrude's children, they told me that Abraham had stuck around, that him and Gertrude became lovers and they had a relationship. They told me these stories that they would go biking together down the mountain, or how they would buy fish at the market together. And so very touching, almost tragic, it was a love story. And when the Germans were forced to leave, Gertrude wanted Abraham to come with her to Germany, but he said no. He didn't want to go.
and he wanted her to come to Israel, but she had 4 children and she didn't want to go, and so they were separated. As far as I know, they met one more time, I think in 1963 or 64, and then that was it. And Gertrude lost track, and she never remarried. And the children told me that Gertrude considered Abraham to be, along with her husband, who was a German soldier, the 2 greatest loves of her life. And she kept a picture of him, you know, in the kitchen or somewhere in the house. She kept a picture of him for the rest of her life until she died in 1999, and she never knew it happened, bro. And when I met the daughter, I brought the photo. I brought the same photo that was in the kitchen. I didn't know, but I brought it, and she looked at it, she held it in her hands, and she said, "Why did you leave us?" And it was a very, very powerful, special moment. W czasie II wojny światowej w kompleksie Rize zginęło około 5000 ludzi. Pracowali w straszliwych warunkach. Nawet wspomina się o tym, że niektórzy Żydzi musieli mieszkać w ziemiankach przykrytych jedynie gałęziami albo jakimiś kawałkami drewna w zimie, bez niczego ciepłego, przy bardzo, bardzo małych racjach jedzenia. Dlatego też tysiące z nich przechodziły przez rewiry, czyli obozowe szpitale, w których pracowali, a właściwie zaglądali do nich tylko najwięksi bandyci tamtych czasów. Heinrich Rindfleisch, lekarz obozowy z Majdanka, czy Heinz Tillo, morderca dzieci z Auschwitz. Ci ludzie, którzy tutaj pracowali, przeżyli prawdziwe piekło, dlatego koniec tej historii wydaje się wbrew pozorom bardzo optymistyczny. To jest właśnie niesamowite w Górach Sobich. Tu jest absolutnie pięknie, a równocześnie każdy kamień jest tutaj splamiony krwią więźniów, którzy pracowali przy drążeniu podziemnych kompleksów.